Czwartek, 6:53. Dalej upalny dzień. Zobaczymy, jak się będzie dzisiaj rozwijał. Zapraszam. Idę w stronę torów, zobaczyć, czy będzie jechać, a w plecaku dron i 2 baterie, czyli 2 razy dłuższy czas lotu niż ostatnio. Liczę, że nagram co najmniej jeden pociąg. Teraz jak znam życie, będę latał pewnie przez 40 minut bezowocnie. Latanie jest spokój, nagrywanie tego, ale później przyglądanie i szukanie dobrego ujęcia to jest trochę już słabsza sprawa. I tutaj AI by idealnie się nadało. Czyli wrzucasz filmik 20-minutowy i ono przygląda i mówi ci, które ujęcia są super fajne, wytnij sobie i użyj do montażu. To byłoby dobre rozwiązanie, bo nawet wtedy niedoświadczony kamerzysta, droniarz mógłby latać sobie na pałę. Może udałoby mu się parę sekund wydobyć sensownych. No, a tak to sztuczna inteligencja generuje nam filmiki, co za cudowne rozwiązanie. Jasne. To jest ten moment z dzieciństwa, który każdy gdzieś tam z nas ma w głowie, jak w lecie był gdzieś tam bliżej wsi, bliżej natury, że się szło zawsze jakąś polną drogą w środku upału, między jakimiś trawami. Jeszcze jakieś takie cykady albo świerszcze rzęziły. Dzisiaj ich nie słyszę, ale jest zaduch zapierający dech w piersiach. Polna, zakurzona droga, trawy. Byłbym to jakiś jeszcze z 2 godziny, ale niestety się to kończy niedaleko.
Ale fajnie się latało. Jakąś sarnę widziałem. Pierwszy odruch taki, wylądować dronem, wziąć kamerę i nagrać sarnę. Dopiero po chwili przypomniałem, że przecież ja mam latającą kamerę w ręce de facto. No ale już nie zdążyłem tej sarny złapać. Sarny, Daniela, jelenia, cokolwiek, nie umiem ich rozróżniać. Widziałem tylko przez ułamek sekundy. Latałem chwilę nad polem, ale nie widziałem już więcej tego zwierza. Może udało mi się nagrać wcześniej, jak przelatywałem nad tym zwierzem i nie zarejestrowałem tego optycznie. No, w każdym razie fajnie się lata. Pierwszą baterię zużyłem, pozwoliłem dronowi wrócić do bazy, fajnie wrócił. Drugą baterię jak zużyłem, pozwoliłem dronowi wrócić do bazy, w międzyczasie zmieniłem prędkość, żeby leciał trochę wolniej, żeby może jakieś fajne ujęcie nagrał przy okazji. On stwierdził, że przerwałem mu powrót do bazy i czekał aż manualnie go sprowadzę. Ja manualnie zacząłem go sprowadzać. Zorientowałem się, że może mi baterii zabraknąć. I ostatnie 2 minuty to była 1 minuta lądowania manualnego w piszczącym jak opętany kontrolerem. No i wylądowałem, to miałem jeszcze chyba 50 sekund zapasu, także już grubo. No, lata się fajnie, intuicyjnie, ale już zaczyna mnie powoli irytować ten dron, dlatego że jest zasięg Wi-Fi, znaczy łączność to Wi-Fi. No i póki jesteś w zasięgu, latasz, to wszystko jest spoko. Ale na przykład przygotujesz jakąś pozycję i już czekasz na przykład na nadjeżdżający pociąg, to widzisz jak na przykład rwie się obraz z kamery. A to nie jest duża odległość, powiedzmy 300-400 metrów. I jak latasz, no to może teraz nie jest takie odczuwalne, ale jak stoisz, przygotowujesz się, żeby złapać właściwą sekundę, właściwy moment, to już to jest irytujące. Po prostu widzisz, jak przyspiesza i zwalnia obraz. I czasem tak w locie jest. Generalnie ten kontroler ma chyba wyższy priorytet niż obraz, więc tak jak kontrolujesz, tak on się zachowuje, ten dron. Natomiast to się sprawdza, gdy masz jeden płynny ruch. Trzymasz ten ruch, trzymasz dane ustawienie i poruszasz się jednorodnym ruchem. Ale jeżeli chcesz go zmienić, wprowadzić jakąś korektę, no to już nie widzisz, czy mocno, czy dużo, czy nie. Także dla takich ujęć podwórkowych, domowych, grillowych to spoko, ale jakichś takich w ruchu to już tak se. DJI Mini SE, tak se. Ktoś mi kiedyś pisał komentarz, że będę się wkurzał na tego drona przez to Wi-Fi właśnie, ale usunął go zanim zdążyłem powiedzieć. Także no wciąż jestem zadowolony, jakby nie patrzeć, ale już wiem jaka to jest wada. Teraz jedzie, jakby nie mógł 10 minut temu.
w ogóle to najlepiej zrobić szkolenie Beyond Visual Line of Sight, BVLOS, i przesiąść się na drona, który faktycznie ma zasięg 2, 3, 5 km. Nie musi być jakoś strasznie cięższy, w ogóle nie powinien być cięższy, bo akurat to chyba masa to jest raczej negatywny czynnik. Nie musi to być Mavic trójka do zrzucania granatów, czy tam paczek z cukierkami. O, tak, taką wersję przyjmijmy. To może być wciąż dron pokroju miniacza, 250 gram. No ale właśnie, żeby dało się nim polatać trochę dalej. A tutaj rozkopane skrzyżowanie jeszcze przed nami. Pogotowie gazowe. Ciekawe, czy dzisiaj umyję się w ciepłej wodzie. No, także na dzisiaj to byłoby na tyle. Jeżeli ktoś chce w komentarzu wkleić linka do szkolenia BVLOS, to lepiej niech mi wklei pomysł, jak znaleźć na to czas i pieniądze, bo to jest chyba ten czynnik, który u mnie jest akurat kluczowy w tym momencie. No, ale to nic straconego. Jak się znajdzie czas i pieniądze, to się znajdzie i szkolenie. Ale nie o tym chciałem mówić. W sumie nie wiem, o czym chciałem mówić. Chciałem się zakończyć odcinek dzisiaj. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia już jutro. Hej!